Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wspieraj nas na patronite.pl/Maciej Orłoś. Rząd broni nas przed Putinem tarczą. Biedni oligarchowie nie mają na sprzątaczki. Po co ten Macron wydzwania do Putina? Dziennikarze upokorzyli Konfederację. Mój sposób na poniżenie Putina. O tym m.in. będzie w dzisiejszym WTS-ie, ale najpierw muszę się Wam pochwalić. Program WTS dostał prestiżową nagrodę Diament Patronite w kategorii YouTube. Dziękuję Patronite'owi, ale przede wszystkim oczywiście dziękuję patronom. To jest Wasza nagroda, to nasza nagroda. Oczywiście dziękuję też wszystkim widzom WTS-u oraz całemu zespołowi, który współtworzy ten program. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję. A teraz już niedziela, 20 marca, Maciej Orłoś, zaczynamy. Polski rząd przechodzi do ofensywy przeciw Putinowi. Na szczęście nie militarnie, tylko gospodarczo. Dopłaty dla rolników, ochrona przed wzrostem cen gazu dla polskich rodzin i szybkie uniezależnienie się od dostaw błękitnego paliwa z Rosji. Wszystko to w ramach ogłoszonej przez premiera Morawieckiego tarczy antyputinowskiej. Może więc być to jedna z pierwszych rządowych tarcz, która nie chroni nas przed skutkami działań samego rządu. Prezes Rady Ministrów podczas konferencji prasowej zapowiedział także wsparcie firm i gospodarki, by uchronić ją przed skutkami wojny w Ukrainie. Jak sam stwierdził, cytuję, w pierwszej części tarczy rząd chce walczyć z wysokimi cenami żywności oraz przeprowadzić inwestycje, które uniezależnią Polskę od surowców z Rosji. A ceny żywności już idą w górę i to niestety nie jest koniec. Trzeba się szykować na jeszcze większe podwyżki cen chleba, mąki czy makaronów. Dzięki Putinowi i jego chorej, zbrodniczej manii najeżdżania suwerennych państw ceny pszenicy czy żyta są dziś wyższe niż bezczelność Ziobry. Trzeba być twardy. I podskoczyły o 100% w porównaniu do cen sprzed 2 lat. Jak podaje Business Insider Polska, tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje dziś w skupach 1558 zł za tonę, podczas gdy w 2020 roku o tej samej porze cena ledwo przekraczała 750 zł. No, I wouldn't allow it. Jednak nie tylko żywność jest tu problemem. Przed rządem wyzwanie uniezależnienia nas od rosyjskich surowców. Zamierza w tym celu skorzystać też z nowej inwestycji Baltic Pipe, która niebawem będzie gotowa i pozwoli na przepływ cennych surowców do Polski ze Skandynawii. Wraz z rozbudową terminalu LNG w Świnoujściu i powstaniu terminalu pływającego w Gdańsku faktycznie mamy szansę uniezależnić się w pełni od ociekających krwią ropy i gazu Putina. Przed rządem stoją więc ambitne wyzwania i oby tym razem im sprostał. Mam tylko jedną prośbę, panie premierze. Niech pan do realizacji tego wszystkiego nie bierze pana Sasina, bo chyba wszyscy chcemy, żeby się udało, prawda? Są też pozytywne informacje. Whoa, okay, calm down. Wybrałem jedną z nich. Co prawda niewysokie ceny żywności, tylko światowe sankcje nałożone na Rosję coraz bardziej utrudniają codzienne funkcjonowanie osób kojarzonych z Kremlem. W niedawnym wywiadzie dla Bloomberga miliarder Michał Friedman przyznał tak na serio, bez żartów, że przez te sankcje to on nie wie, jak ma żyć. Oligarcha skarżył się dziennikarzom, że przez sankcje nie jest w stanie wynająć sprzątaczki. Już miałem zapłakać nad jego losem, ale wtedy sam zainteresowany wspomniał, że oczywiście Ukraińcy mają gorzej od niego. Rosjanin przyznał też, co ciekawe, że to przyznał, że brytyjski rząd zamroził mu aktywa i pozwala na wypłatę kieszonkowego w kwocie zaledwie 2,5 tysiąca funtów miesięcznie. Przydupas Putina musi też uzyskiwać zgodę od władz brytyjskich na dysponowanie swoimi pieniędzmi. Warto tu wspomnieć, że majątek Friedmana wyceniany jest na 10 miliardów dolarów. Miliarder powiedział też, że działania władz unijnych są bezpodstawne i niesprawiedliwe. No, ja myślę, że bezpodstawna i niesprawiedliwa to jest napaść Rosji na Ukrainę, a jak panu miliarderowi tak źle, to niech dzwoni do Putina i wraca do Rosji na garnuszek Kremla. Bardzo prosimy. Jeśli już jesteśmy przy dzwonieniu i telefonach, to od początku agresji Rosji na Ukrainę światowi przywódcy, niektórzy z nich, nieustannie wiszą na gorącej linii z Kremlem. Uwielbieniem do rozmów z Putinem charakteryzuje się zwłaszcza prezydent Francji, Emmanuel Macron. Ostatni telefon do prezydenta Rosji wykonał w piątek. Co to dało? No tyle, że Putin powiedział, że i tak zrobi co chce i inwazja będzie kontynuowana.
Dyskusja z rosyjskim dyktatorem trwała podobno 90 minut i wszystko bez sensu, bez żadnego rezultatu. Większego sukcesu w rozmowach z Kremlem nie uzyskał też kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który potępił, wezwał itd., a Putin odpowiedział tak samo jak Macronowi, żeby spadał na drzewo. Więc mamy pytanie, po jaką cholerę oni z tym tyranem gadają? Co to daje? Coś to zmienia? Nie wiem. No może tyle, że europejscy przywódcy robią z siebie błaznów, skacząc wokół Putina, a on i tak swoje. Everything you say, I say something little bit worse. You got Simpsons? We have Family Guy. I did it to myself. Jedynym efektem tych rozmów są, jak na razie, kolejne absurdalne oświadczenia Kremla powielające siermiężną propagandę. Siermiężną, delikatnie powiedziane. Władimir Putin za to dzwonił wyłącznie do swojego największego przyjaciela wśród krajów NATO, prezydenta Turcji, Recepa Tayyipa Erdoğana. W rozmowie z nim przedstawił żądania Rosji i właściwie tyle. A wracając do Macrona i innych dzwoniących, chciałbym, żeby sytuacja, bardzo bym chciał, żeby sytuacja się kiedyś odwróciła. To znaczy, żeby to Putin do nich dzwonił z jakąś ważną dla niego sprawą i żeby oni nie byli dla niego dostępni. Playing phone tag. Jedyną sensowną rozmowę pomiędzy przywódcami światowych gigantów w tym tygodniu odbył prezydent USA Joe Biden z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Chiny stoją w tej chwili w rozkroku, można powiedzieć, między USA a Rosją, nie chcąc zajmować jasnego stanowiska. Państwo środka, nomen omen, liczy też, że korzystając z izolacji Rosji przez świat zachodu, może włączyć Rosję w swoją strefę wpływów, czyniąc ją państwem satelickim Chin. Prezydent USA ostrzegł podobno chińskiego kolegę, aby przypadkiem nie wspierał Putina, bo Stany się pogniewają. Xi Jinping miał stwierdzić, że nie jest w niczyim interesie przeciąganie wojny na Ukrainie i raczej wolałby, żeby się nie kłócić, bo po co? Pozornie wnioski z tej rozmowy mogą wydawać się błahe, ale rozmowy USA i Chin być może okażą się kluczowe dla zadania kolejnych, kto wie, może ostatecznych ciosów Putinowi i co za tym idzie, doprowadzi to wszystko do jego porażki. Mówię o porażce, a nie o wiecie czym, bo w końcu nie wiem, czy niektóre portale zakazały życzenia wiecie czego, wiecie komu, czy nie zakazały, więc na wszelki wypadek mówię o porażce, a nie wiecie o czym. Choć wiecie, czego szczerze temu komuś życzę. No więc tu się mylicie, moi drodzy. Życzę temu komuś nie tego, o czym pewnie pomyśleliście. Życzę mu, żeby odpowiadał przed sądem za wszystko to, co zrobił, a potem, żeby siedział w więzieniu. Tyle, że niekoniecznie w takich warunkach, w jakich siedzi niejaki Breivik, pamiętacie go? A tak swoją drogą, to ja wprowadziłem sobie swój sposób na okazywanie pogardy Putinowi i z jego otoczenia, typu tam Ławrow czy Miedwiediew. Otóż piszę ich nazwiska małą literą. Pomyślcie o tym, bo ulga może niewielka, ale zawsze coś. Mimo powszechnego zadowolenia z międzynarodowej izolacji Rosji i pławienia się zachodnich społeczeństw i przywódców w sukcesie sankcji, ten sukces nie jest wcale niestety taki oczywisty. Eksperci wskazują, że mimo nałożenia największych w historii sankcji na Rosję, jest ona w stanie nadal spłacać swoje zagraniczne zobowiązania. Mimo początkowych przewidywań bankructwa już w marcu, rosyjska gospodarka radzi sobie całkiem nieźle, a po nagłym spadku rubel zaczyna się odbijać. Jak podkreślają eksperci, wszystko przez brak sankcji na rosyjskie surowce. Kraje Zachodu, mocno uzależnione od ropy i gazu ze wschodu, wymiękły niestety w tej kwestii. Jak zauważył Marcin Klucznik, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w ciągu ostatnich 5 dni rubel umocnił się o ponad 25%. Co za tym idzie, rosyjska waluta odrobiła większość strat spowodowanych inwazją na Ukrainę. Co prawda rubel nadal przeżywa kryzys wartości, ale nie jest on tak dotkliwy, jak pierwotnie przewidywano. Jasne jest i było od początku, że kluczowe dla zmuszenia Putina do zmiany kursu swojej polityki jest zaprzestanie zakupu surowców od niego. Możemy na to poczekać w najlepszym wypadku kilka miesięcy, zanim Niemcy i inne kraje Zachodu zastąpią Rosję innymi dostawcami.
no wtedy może być już dla Ukrainy za późno. Tym samym Zachód jest na prostej drodze do osiągnięcia standardowego efektu pomocy napadniętym krajom, czyli spektakularnej porażki. Obym się mylił. Odpukać w niemalowane. Gdzie tu jest niemalowane? No tu. Sankcje to jedno, ale kryzys uchodźczy na polskiej granicy trwa i wszystko wskazuje na to, że sytuacja będzie eskalować. Straż Graniczna poinformowała w piątek wieczorem, że liczba uchodźców z Ukrainy przekraczających granicę z Polską to już ponad 2 miliony. Według danych ONZ w związku z wojną swoje domy musiało opuścić już 23% obywateli Ukrainy, czyli około prawie 10 milionów ludzi, z tym, że to dotyczy także migracji wewnętrznej. Polska przyjęła dotychczas największą liczbę uciekinierów przed okrucieństwem wojny w Ukrainie. Podawane przez Straż Graniczną statystyki nie znaczą, że w Polsce mamy w tej chwili 2 miliony uchodźców, gdyż niektórzy z nich jadą dalej do Niemiec i innych krajów zachodniej Europy. Tak czy inaczej, Polska sama sobie nie poradzi z tym największym od czasu zakończenia II wojny światowej kryzysem humanitarnym w Europie. Konieczna jest tutaj solidarna pomoc Unii Europejskiej i ONZ, która powinna być już dawno udzielona i powstaje pytanie, dlaczego jeszcze jej nie mamy. Co prawda niedawno premier zapowiedział, że Unia Europejska zamierza przekazać na wsparcie uchodźców z Ukrainy środki na poziomie ponad 1 miliarda euro. No, jak przystało jednak na Unię Europejską i jej słynną biurokrację, decyzje w tej sprawie mogą potrwać nawet kilka tygodni. Tyle czasu to zajmie. Na razie największe wsparcie finansowe napływa do nas zza oceanu. W piątek ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński ogłosił, że Stany Zjednoczone przekażą prawie 48 milionów dolarów na wsparcie ukraińskich uchodźców w naszym kraju. Pieniądze trafią m.in. do organizacji pozarządowych, które pomagają ukraińskim uchodźcom. Pozostaje nam liczyć, że wsparcie naszych sojuszników niebawem popłynie do nas szerokim strumieniem, naprawdę niebawem, i nie zakończy się wraz z presją opinii publicznej na polityków. Media okazały rzadko spotykaną w tej branży solidarność niedawno. Sejmowi reporterzy zgodnie olali konferencję prasową Konfederacji zatytułowaną "Tak dla pomocy, nie dla przywilejów". W konferencji chcieli wziąć udział Grzegorz Szczęść Boże Braun, Michał Urbaniak oraz Tomasz Grabarczyk. Politycy zostali jednak pozostawieni sami sobie i opowiadali swoje głupoty do wyłączonych kamer. Reporterzy poszli w tym czasie do sejmowego stolika prasowego wychillować trochę. Nacieszmy się trochę tym obrazkiem osamotnionych w swoich fobiach polityków Konfederacji. Nie będę tu relacjonował szczegółowo tez pana Brauna i spółki, ale w skrócie, że politycy ci narzekali, że uchodźcy mają darmowe przejazdy komunikacją i że w ogóle to mają same przywileje. Boże, czy ty to widzisz? A Polacy nie. No faktycznie, tyle tych przywilejów. Najpierw bombardują ci dom, zabijają bliskich, potem uciekasz do obcego kraju, często z jedną walizką w ręku, zostawiając wszystko za sobą, nie znając języka i mieszkasz kątem u obcych ludzi. Ale za to możesz przejechać się za darmo tramwajem. To jest dopiero przywilej, prawda? Tu się puknijcie, panowie konfederaci. Stop it. Get some help. Pora teraz na nasz kącik kulturalny. Oddaję głos autorowi kanału Witam, Antosiowi. Antosiu, witam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy kącik kulturalny zaczynamy od rewelacji zza oceanu. Otóż pan Steven Spielberg wraz z żoną przekazali aż $1 milion na pomoc Ukrainie. Pieniądze te zostaną podzielone na kilka organizacji, w tym Polski Czerwony Krzyż i Polską Akcję Humanitarną. Miły gest, szanowni Państwo, musicie przyznać. Szczególnie, że ostatnio przecież głośno było o tym, że pan Leonardo DiCaprio przekazał aż $10 milionów, co jednak akurat okazało się być fake newsem. Więcej na ten temat w ostatnim odcinku Witam na moim kanale. Niezła reklama, prawda, Baciusiu? A propos pana Spielberga, to zaproponuję Państwu film jednego z 3 moich ulubionych reżyserów, czyli pana Johna Carpentera, a tytuł filmu to Gwiezdny Przybysz. To, co mnie zawsze w nim zastanawiało, to dlaczego nie jest on aż tak kultowy jak E.T., wspomnianego wcześniej Spielberga. A teraz muzyka w kąciku kulturalnym i zespół The Big Dąbrowski w utworze Congratulations.
piątek w Moskwie odbyła się spontaniczna oczywiście demonstracja Świat bez nazizmu organizowana przez rosyjski rząd. Prowojenny wiec głoszący rosyjską propagandę i usprawiedliwiający agresję Rosji na Ukrainę przypomina mi podobne wydarzenia z lat 30. XX wieku u naszych zachodnich sąsiadów. Kilkaset tysięcy oczadzonych rządową propagandą zwolenników dyktatora i jego krwawych działań. No, oby tylko za podobnymi wiecami nie poszło to, co wydarzyło się niedługo po nich w latach 30. właśnie. Tego Wam i sobie życzę, żeby się nie wydarzyło. To tym razem wszystko, ale widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć!